Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy. Największy inwestor na świecie BlackRock rozpoczął zakupy Ethereum, inwestując sumę przekraczającą setki milionów dolarów. Wydarzenie to wzbudziło wiele spekulacji wśród entuzjastów kryptowalut i analityków rynkowych. Inwestycje tego giganta koncentrują się na Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowalucie pod względem kapitalizacji rynkowej. Zmiany na rynku kryptowalut w ostatnich miesiącach, w tym spadki cen głównych tokenów, spowodowały, że inwestorzy zaczęli szukać nowych okazji inwestycyjnych. Podejmując decyzję o zakupach, inwestor ten odwołuje się do swojej wieloletniej znajomości rynku kryptowalut, który rozpoczął przed 6 laty, gdy zaczął kopać ETH. Jak wynika z analiz, Ethereum wciąż cieszy się dużą popularnością, a jego decentralizowana sieć znajduje zastosowanie w wielu innowacyjnych projektach związanych z blockchains, w tym w organizacji smart kontraktów. Zakupy Ethereum są postrzegane jako strategia zabezpieczenia się przed niestabilnością rynku. Zwiększenie popytu na ten token może także przyczynić się do jego wzrostu, w sytuacji gdy wiele innych kryptowalut notuje spadki wartości. Zmiany w globalnej gospodarce oraz decyzje regulatorów również mogą wpływać na notowania, co czyni ten moment kluczowym dla jego przyszłości. Inwestycje o tak dużej wartości zazwyczaj składają się z wielu transakcji, które odbywają się w różnych okresach czasowych, aby zminimalizować ryzyko związane z nagłymi fluktuacjami cen. W międzyczasie eksperci przewidują, że rynek kryptowalut może stawić czoła dalszym wyzwaniom, jednak zaangażowanie największego inwestora na świecie BlackRock w Ethereum może dać nowy impuls temu rynkowi. W kontekście analizy rynku, w najbliższych tygodniach i miesiącach, warto zwracać uwagę na rozwój sytuacji w sektorze kryptowalut oraz jego wpływ na ogólne tendencje inwestycyjne. Decyzje takich inwestorów mogą znacząco wpłynąć na losy Ethereum oraz innych kryptowalut, sprawiając, że ich ruchy są szeroko monitorowane przez analityków i inwestorów na całym świecie. Dzięki tak dużym inwestycjom nie tylko samo Ethereum, ale również cała branża kryptowalut wchodzi w nową fazę rozwoju, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłych transakcji i adopcji technologii blockchain w różnych sektorach. W przeszłości podobne ruchy BlackRock prowadziły do dużych wzrostów cen. W 2023 roku firma kupiła ponad 11 tysięcy BTC o wartości 480 milionów dolarów, a po zatwierdzeniu ETF cena BTC wzrosła o 156% w ciągu 3 miesięcy. Teraz BlackRock stawia na Ethereum, co może oznaczać podobny scenariusz. Mimo że inwestorzy detaliczni pozostają ostrożni, duże instytucje mogą widzieć w tym idealny moment na długoterminową ekspozycję na ETH. Jeśli historia się powtórzy, ETH może czekać ogromny wzrost wartości. BlackRock nie podejmuje decyzji bez strategii, a to może być sygnał, że rynek kryptowalut wkrótce przeżyje kolejny boom. Następny temat. Dobrze, że subskrybujesz mój kanał, bo jesteś na bieżąco z wiadomościami ze świata krypto. Zawsze wiesz, co jest 5, a inni pozostają w tyle i nie mogą cię dogonić. Także zostaw ich z tyłu i nie przejmuj się nimi. Niech co nie subskrybują. Lecimy dalej. Sławomir Mencen, polski polityk i przedsiębiorca, ma swoje zdanie na temat kryptowalut, które często związane jest z jego podejściem do gospodarki i wolności osobistej. Podkreśla znaczenie wolności finansowej oraz możliwości wyboru przez obywateli, co obejmuje również inwestowanie w kryptowaluty. Jest przeciwny nadmiernym regulacjom, które mogą ograniczać rozwój rynku kryptowalut i innowacji technologicznych. Mencen zwraca uwagę na potrzebę edukacji w zakresie kryptowalut, aby inwestorzy mogli podejmować świadome decyzje. Zauważa również, że rynek jest bardzo zmienny, co może stanowić ryzyko dla inwestorów. Jednocześnie docenia potencjał technologii blockchain i jej zastosowania w różnych sektorach. Sławomir opowiada się za legalizacją kryptowalut w Polsce. W jego opinii regulacje powinny sprzyjać rozwojowi rynku kryptowalut oraz innowacji technologicznych, a nie je ograniczać. Uważa, że legalizacja kryptowalut może przynieść korzyści zarówno dla inwestorów, jak i dla gospodarki jako całości. Dąży do stworzenia przyjaznego środowiska dla kryptowalut, aby Polska mogła stać się jednym z liderów w tej dziedzinie w Europie. Robert Kiyosaki, autor książki Rich Dad Poor Dad, ogłosił, że dokupił Bitcoin, uzasadniając swoje działanie przekonaniem, że inwestycje w kryptowaluty są nadal opłacalne. Podkreślił, że obecne warunki rynkowe stwarzają idealną okazję do zwiększenia jego posiadłości, z zainteresowaniem inwestując w BTC w obliczu potencjalnego krachu, który przewiduje na ten rok. Kiyosaki stwierdził,
że jego prognoza wzrostu wartości BTC do $350,000 w ciągu najbliższych lat jest możliwa, a jego dążenie do zakupu większej ilości BTC świadczy o jego optymizmie co do przyszłości kryptowalut. Zauważył także, że sytuacja na rynku początkowo może wyglądać niekorzystnie, ale historyczne trendy wzrostowe bitcoiny dają mu podstawy do działania. Kiyosaki ostrzegł, że finansowy kryzys, który przewiduje, będzie największym w historii, co tylko potwierdza jego chęć zabezpieczenia siebie i swoich finansów poprzez inwestycje w BTC. Z jego perspektywy, moneta nie tylko stanowi środek inwestycyjny, ale także sposób na ochronę przed inflacją i spadkiem wartości tradycyjnych walut. Wartość bitcoina w chwili obecnej wynosi około $96,000, co Kiyosaki uważa za korzystną cenę do wejścia na rynek. Podczas gdy wiele osób wycofuje się z inwestycji, on postrzega to dokładnie jako szansę. W swoich wypowiedziach Kiyosaki przekonuje, że inwestycje w kryptowaluty mogą pomóc w zabezpieczeniu przyszłości finansowej i przetrwaniu nadchodzących kryzysów gospodarczych. Kiyosaki twierdzi, że posiadanie BTC może przyczynić się do budowy bogactwa, a jego własne doświadczenia inwestycyjne w tę kryptowalutę tylko to potwierdzają. Jego inwestycje są także związane z przekonaniem, że tradycyjne metody gromadzenia wartości, takie jak złoto, nie wystarczą w obliczu nadchodzących wyzwań rynkowych. Kiyosaki zaleca, aby pozostali inwestorzy również rozważyli dodanie BTC do swoich portfeli. W kolejnych miesiącach jego aktywność na rynku może znacząco wpływać na postrzeganie BTC jako długoterminowej inwestycji. Podkreśla, że istotne jest, aby pozostać na bieżąco z wiadomościami rynkowymi i dostosowywać swoje strategie inwestycyjne do zmieniających się warunków. Jego wizja bitcoina jako kluczowego narzędzia w nadchodzących czasach niepokoju finansowego staje się coraz bardziej wyraźna, co przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i mediów. Przypomina, że długozasięgowe podejście do inwestycji i zrozumienie historii rynku mogą przynieść znakomite rezultaty w przyszłości, pomimo obecnych turbulencji. Jedziemy dalej, następne tematy. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, SEC, przechodzi obecnie istotne zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynek kryptowalut. Tak jak wiele publicznych urzędów USA, SEC staje się coraz bardziej otwarta na innowacje w tej dziedzinie. Ostatnie działania komisji sugerują chęć przystąpienia do oceny nowych instrumentów finansowych, w tym możliwości zatwierdzenia funduszu ETF dla Souleni. SEC rozpoczęła nawet zbieranie publicznych komentarzy dotyczących produktu Grayscale Selene Trust, co jest kluczowym krokiem do uzyskania zgody na dopuszczenie ETF-a do obrotu giełdowego. Jednocześnie w Czechach wdrażane są nowe regulacje dotyczące kryptowalut, w tym legalizacja BTC jako formy płatności. To może być znaczącym sygnałem dla innych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Czechy mogą stać się liderem w przyjmowaniu kryptowalut, na co mogą odpowiedzieć także sąsiednie państwa, podążając ich śladem. Podczas gdy SEC z łaską spojrzy na rozwój branży krypto, istnieje potencjał, aby Stany Zjednoczone pod prezydenturą Donalda zyskały miano stolicy cyfrowych aktywów. Ruch rodziny Trumpów na blockchainie Souleni dla ich oficjalnych memów sugeruje wsparcie dla tej platformy, co może przyspieszyć pozytywne decyzje dotyczące produktów opartych na Solanie. Rynki kryptowalutowe obserwują te zmiany z zainteresowaniem, mogąc liczyć na najbliższe innowacje w regulacjach oraz nowe instrumenty finansowe. Rozwój sytuacji w Czechach i potencjalne zmiany w USA będą miały dużą wagę dla przyszłych regulacji i przyjęcia kryptowalut na większą skalę w regionie. Bitcoin po $150,000. Według Dominika Felczaka, polskiego analityka z YouTube, taki scenariusz staje się coraz bardziej realny. Felczak wskazuje, że obecny trend wzrostowy BTC może doprowadzić do nowych szczytów, z ceną na poziomie $150,000 na horyzoncie. Podkreśla, że Litecoin mógłby ponownie pełnić rolę wskaźnika początku sezonu altcoinów, co wprowadza dodatkową dynamikę w analizie rynku kryptowalut. BTC zmierza na nowe szczyty, prognoza Felczaka. Dominik Felczak, uznawany za autorytet w przestrzeni kryptowalut, wyraził swoje zdanie na temat aktualnej sytuacji BTC. Zwrócił uwagę, że ostatnia korekta na rynku mogła być celowo wywołana, a na jej przebiegu skorzystały konkretne osoby. Przytacza przykład Donalda T. jako jednego z możliwych beneficjentów tej sytuacji. Felczak podkreśla, że Bitcoin ma potencjał, aby wznieść się na nowe maksima i analiza historycznych cykli oraz dynamiki popytu i podaży sugeruje, że osiągnięcie poziomu $150,000 jest całkowicie możliwe. Uważam,
że jesteśmy na dobrej drodze, aby dotrzeć do kolejnych, wyższych poziomów, powiedział Felczak. Littlecoin jako wskaźnik alt-sezon. Littlecoin, znany od lat jako wskaźnik rozpoczęcia sezonu altcoinów, również znalazł się w centrum uwagi Felczaka. Wskazuje on na analogię do poprzednich cykli, gdzie Littlecoin odgrywał podobną rolę. Analizując historyczne wykresy, zauważa, że w przeszłości przed rozpoczęciem sezonu altcoinów cena wzrastała do poziomu $130, a następnie wchodziła w trend boczny. W zielonym boksie powinien pojawić się sygnał zwiastujący początek sezonu altcoinów, dodaje analityk. Wskazuje na dane historyczne, które sugerują, że rynek znajduje się obecnie w podobnej fazie, co może zwiastować przyszłe wzrosty w segmencie altcoinów. Aktualna sytuacja BTC. Obecnie cena oscyluje wokół $98,000. Kluczowym poziomem wsparcia, który utrzymuje się od tygodnia, jest $95,869. Jeśli Bitcoin zdoła utrzymać się powyżej tego pułapu, istnieje możliwość dalszego ruchu w kierunku poziomu $100,000. Mimo że sygnały rynkowe są mieszane, cena BTC nie ulega drastycznym zmianom. Wzrostowy impet mógłby powrócić, jeśli poziom $100,000 zostanie przekształcony w stabilne wsparcie. W przeciwnym razie możliwa jest dalsza konsolidacja cenowa. Przełamanie oporu na poziomie $100,000 mogłoby zwiastować początek silnego trendu wzrostowego, a przyszłe cele cenowe będą zależeć od zachowań inwestorów oraz sentymentu na rynku. Dlaczego warto oglądać mój kanał o krypto? Nowości i prognozy. Regularnie dzielę się najnowszymi informacjami, analizami rynku kryptowalut. Pomagam zrozumieć złożone tematy związane z krypto, abyś mógł podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Dołącz do mojego gangu Kryptofanatycy, gdzie możesz dzielić się swoimi pomysłami i pytaniami. Nie przegap żadnych aktualizacji. Subskrybujesz i jesteś na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam do oglądania. Do następnego.